Siema, witam w kolejnym odcinku gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj zobaczymy sobie klasyczną gierkę, jaką jest Final Fantasy VII w wersji na Nintendo Switch. Kolejne moje podejście do tej gry, jeżeli ktoś kiedyś słuchał mojego podcastu, kiedy mówiłem właśnie o serii Final Fantasy, to było chyba przy okazji, jak omawiałem Final Fantasy XV na PS4, to mówiłem wówczas, że Finala 7 próbowałem grać już niemal na wszystkich platformach i zawsze się od tej gry odbijałem. No i jakoś nie nauczyło mnie to niczego i teraz po raz kolejny będę próbował podejść do tej gry na Switchu. Wychodząc po prostu z założenia, że być może w wersji przenośnej ta gra bardziej do mnie trafi, aniżeli właśnie w wersji wcześniej granej było w wersji stacjonarnej. A w wersji przenośnej to i grafika tak nie razi, bo wiecie, mniejszy ekran, ale niestety, tak jak widać tutaj, ekran jest w ramce, czyli tak jak wcześniej pokazywane przeze mnie różne klasyczne czy tam retro tytuły zawsze były w ramce, że tutaj na górze i na dole była ramka. Tak samo i tutaj niestety też jest ramka dodana. Także nie możemy tego rozciągnąć na full screena, co jest głupie moim zdaniem, bo w wersji na PS Vicie czy nawet na PSP to chyba nie było tego, nie wiem, ale na PS Vicie normalnie można było wejść w opcję grafiki i można było sobie rozciągnąć. Tu też teoretycznie chyba są jakieś opcje graficzne, ale nie da się chyba rozciągnąć ekranu, żeby zajmował nam całą wysokość w tą stronę. To przecież mogli trochę rozszerzyć, trochę dać tu wyżej i ciut w tą i od razu by się zrobiło większy ciut, większy ekran. No. A przecież chyba nie ucierpiałaby na tym mocno grafika. Dobra. Lecimy. I tu są dodane jakieś te opcje. Tempo razy 3. Jak się obie naraz ciśnie, to że nie ma losowych walk. I jak się raz wciśnie, to zawsze mamy boosta na maksa chyba. Jesteśmy zboostowani. Tu chyba jeszcze dało się... No właśnie. Potiona znaleźć przy tym kolesiu. I tym też. No właśnie. Czym się zagaduje? Wiadomo, to jest gra mało dobra do pokazywania z tego względu, że jest to RPG, więc jest tu jakby dużo gadania, mało akcji. Spróbuję zapalić światło, żeby było lepiej widać Switcha. Zobaczmy, czy teraz lepiej widać grę. Trochę się refleks odbija. Mogę przyspieszyć. Losową walkę. Teraz mam boosta włączonego do limitu, więc mam cały czas limit. Mogę walić potężnym atakiem od razu, ale wyłączę to. No oczywiście to zabija przyjemność takiego grania. Dobra, włączmy przyspieszenie czasu. Przyspieszenie czasu z kolei jest dobre, bo gra wtedy tak nie nudzi. Tak samo jak unikanie losowych walk też nie jest złe, bo możemy... Dobra, za szybko, na 3 razy za szybko, nie mogę ogarnąć się.
Przyspieszmy to nieco. Dobrze, że muzyka nie przyspiesza, bo to by było głupie akurat. Wystarczy, że przyspiesza po prostu sama rozgrywka. Będzie trochę gadania. Oczywiście przewinę, żeby tutaj nie przedłużać niepotrzebnie. Teraz będzie trochę gadania w windzie. Które trzeba przewinąć. Ten początek to już przechodziłem tak wiele razy. Zawsze dochodziłem gdzieś tam, ale w końcu zawsze gdzieś tam się zatrzymałem i odbiłem, bo już mi się nie chciało. A już wsiadłem z powrotem do windy. Spróbujemy. Zobaczymy, jak daleko dojdę tym razem. Nie ma sensu walić tutaj z limita, bo to są takie leszczyki, że i tak zwykły cios ich kładzie. A weźmy, wyłączmy w ogóle losowe walki, żeby się szybciej przemieścić. Gdzie ja tu mam iść? Tutaj. Dobra. Idziemy po tej drabince. Dzięki, ziomek. Schodzimy na dół. Czasami można się wręcz zamotać, co i jak, nie? Schodzimy na dół. Tutaj jest save point. Można zrobić sobie save'a. W sumie czemu by nie. The menu. Aha. Save'owanie akurat jest głupie, bo trzeba wejść w menu. Czym się wchodzi w menu? Najwyraźniej nie wiem. Dobra, czymś wszedłem. Nie wiem czym, bo wszystko zacząłem klikać, więc nie wiem. Okej. Mamy zrobionego save'a. I lecimy do reaktora. Chyba będzie walka z bossem, jak dobrze pamiętam. Właśnie dlatego chciałbym to szybko przelecieć, żeby ją zobaczyć. Dobra, bomba podłożona. Spadamy. No i jest boss. Więc możemy wyłączyć wszystkie opcje. Kiedy on nas skanuje... Zaraz, to było jak to było, że jak podnosi ogon, to nie wolno atakować. No spróbujmy go uczciwie pokonać bez żadnych tam dziwnych dodatków. Spróbujmy na niego jakiejś magii użyć, zobaczymy czy więcej mu zabierze. Nie będę używał tego limitu czy czegoś tam. Dobra, Ice działał tak, a Bolt może mu więcej. Bolt zabierze. Już nie pamiętam szczerze mówiąc, tak dawno nie gra. No zdecydowanie bardziej. Czyli używamy Bolta. No i teraz... No tak. Ja nie będę teraz atakował. Opuścił ogon, dobra. Jedziemy gościa w frajera.
Przyspieszmy to troszeczkę. Ile to może trwać, nie? Dobra. Zwalony jest koleżka. Tak się prezentuje gra Final Fantasy VII na Switcha. Dzięki za uwagę i cześć.